Lives, nie wiem czy dobrze wypowiadam Nie wiem. nazwę tej miejscowości. Lives się pisze, ale to nie zdążyliśmy sprawdzić. I ruszamy dzisiaj w kierunku Trydentu. Krótki odcinek, 55-kilometrowy, tak wygląda ze wskazań nawigacji. Wczoraj z Bressone jechaliśmy już bardzo wygodną, właściwie autostradą rowerową, 50 km. No i tylko upał dawał się we znaki, nawet wiatr nam wczoraj sprzyjał, bo wiał w plecy. Dzisiaj mamy chmurki na niebie, na razie, więc nie ma upału, ruszamy na nasz przedostatni etap. Wyjeżdżamy z Lives. Okolice pełne są sadów jabłkowych. Widocznie tu jest dobry klimat na te owoce. Nie widzieliśmy żadnych winnic tutaj przy okolicy, nie zauważyłem, natomiast jabłek mnóstwo. I tuż za miejscowością znowu wjeżdżamy na szeroką, wygodną trasę rowerową. Mamy nadzieję, że poprowadzi co najmniej do Trydentu, a może nawet i nad Gardę. Generalnie jadąc od Bressone zasada jest taka, że trzymamy się rzeki. Nieważne czy ścieżka prowadzi lewym czy prawym brzegiem, ale warto się rzeki trzymać. I nawet jeżeli nawigacja podpowiada, żeby zjechać w kierunku głównej ulicy albo w góry, nie warto, bo nad rzeką idzie naprawdę fajna, szeroka, bezpieczna autostrada rowerowa. Jak okiem sięgnąć, w całej dolinie widać właściwie tylko zabudowania i sady jabłkowe. Już któryś raz z kolei zauważyłem, że jak są włączone gdzieś w pobliżu ścieżki spryskiwacze, to są tak ustawione, że sięgają na ścieżkę i można się dobrze schłodzić. Jak Ci pracuje bateria? Na razie dobrze, tak? Wczoraj mieliśmy małe problemy już na koniec trasy z baterią, która rozłączała się z napędem. Pojawiały się błędy i trzeba było restartować system, żeby rower mógł pracować ze wspomaganiem, ale dzisiaj póki co pracuje dobrze. Być może bateria się przegrzała, bo już w końcówkę trasy jechaliśmy w sporym upale i może to jest przyczyna. Zauważyłem, że jeśli w miejscowościach ludzie jeżdżą na bardzo różnych rowerach, to już tutaj na trasie można spotkać albo ludzi na szosówkach, albo na rowerach elektrycznych. No czasami zdarzają się też turyści na górskich rowerach. O, uwaga, gdzie zatrzymujemy, nie wiem co się dzieje. A few moments later. Kontynuując, bardzo rzadko widać tutaj turystów na rowerach trekkingowych z sakwami, z jakimś bagażem. Właściwie nie widujemy ich tu prawie wcale i to jest zastanawiające. Jeśli chodzi o nasz sprzęt, to jedziemy na dwóch szosówkach, na bardzo cienkich 25 mm oponach i jednym rowerze elektrycznym, który wypożyczyliśmy w Salzburgu. Koszt takiego wypożyczenia to około 30 euro za dobę. No ale musimy po zakończeniu trasy wrócić znowu do Salzburga, żeby oddać rower. Nie wiem dlaczego nawigacja Mio uparcie chce zjechać z tej ścieżki. Tutaj jest wygodna, oznakowana droga rowerowa, a Mio nieustannie chce prowadzić na główną drogę. Mimo że w preferencjach mam ustawiony wybór ścieżek rowerowych czy priorytet ścieżek rowerowych, uparcie nie chce nią jechać, chociaż ją widzi, bo cały czas
na mapie widzę, że ona jest. Dzisiaj krótka trasa, a wygodna. Droga nam szybko mija, więc korzystamy z dogodnego miejsca i zatrzymujemy się na mały wodopój. Tak wypadło, że jesteśmy przy kapliczce świętego Sebastiana, patrona łuczników i kuszników. Na 20 km przed Trydentem nieco zmienił się krajobraz. W miejsce sadów pojawiły się winnice. Osiem km przed Trydentem baterie się wyczerpały. Zbyt łatwa trasa. Za dobrze i za szybko się jechało. Przed Trydentem wyraźnie można zauważyć, że krajobrazy tyrolskie zmieniły się w takie, które przypominają już bardziej śródziemnomorskie. Tuż przed Trydentem na autostradzie zaczynają się korki. A ponieważ jedziemy z wiatrem, to mamy prędkość podobną do tej, jaką obecnie na autostradzie rozwijają samochody. No i wjechaliśmy do Trydentu, trochę niepostrzeżenie, bo żadnej tabliczki informacyjnej nie widzieliśmy. Ale chyba już jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu i korzystając z chwili przerwy na załatwienie formalności, mogę powiedzieć, że dzisiejsza ponad 50-kilometrowa trasa, 56-kilometrowa trasa dokładnie, była bardzo wygodna, przyjemna.
cały czas jechało się w dół i to, na co mógłbym zwrócić uwagę, to fakt, że warto trzymać się oznakowań trasy, tej popularnej trasy rowerowej numer 1 we Włoszech, a geograficznie to trzymać się rzeki Ardyga i nie zwracać na wskazania nawigacji, bo niezależnie czy to była nawigacja Mio, czy to była nawigacja Google, prędzej czy później każda z nich chciała nas wyprowadzać na główne drogi. Tymczasem nad rzeką była piękna, szeroka, bezpieczna, znowu można powiedzieć, autostrada rowerowa. Także polecam trzymać się ścieżki rowerowej nad rzeką Ardyga, a nie wskazań nawigacji.